Idziemy pod Pałac Prezydencki, na Ogrody Prezydenckie. Stamtąd przejdziemy się na zamek w Bratysławie, a potem z zamku zejdziemy na Stare Miasto. To drzewko zasadził prezydent Polskiej Republiki Aleksander Kwaśniewski w 2002 roku. I to jest taki fajny taras widokowy. Mało ludzi tam jest, widocznie nie tylko my to przeoczyliśmy. Chłopaki się chyba z Zakopanego teraz do Bratysławy przenieśli. Przyszły nasze crispelli z nutellą, a tak wygląda nasze tiramisu podawane w kawiarce. Więc cały mój tak zwany CAP, czyli kemping, autostrada, paliwo, kosztował. No dojeżdżamy sobie pomalutku na kemping. Tu podobno jest nowy właściciel od zeszłego roku. To przyjechaliśmy na kemping. Kiedyś się nazywał Złote Pieski i dalej w internecie nosi taką nazwę. Tu jest droga dojazdowa od bramy, od recepcji. Skręciliśmy od razu w lewo, dużo się nie zastanawiając. W prawo tutaj akurat mamy taką wykoszoną trawkę. Tu jest wjazd na stanowisko do zrzutu szarej wody, do zrzutu toalety chemicznej. Nowy wybetonowany plac. Kiedyś to wyglądało troszkę inaczej. No trochę się pozmieniało. Taki ładniejszy ten teren jest. Dużo zielonej trawy. W tym miejscu można pobrać wodę. 20 litrów kosztuje 20 eurocentów. A chcąc wodę pitną, pan powiedział, żeby wejść do toalety. I tam jest za free. Ale jak ktoś by chciał sobie do kampera nalać bezpośrednio, no to stąd, tak jak mówię, 20 centów za 20 litrów, darmowa woda w toalecie, potem pójdziemy zobaczyć, jak wyglądają toalety. Dobra, nawet się nie rozpinamy, jak złapiemy poziom, rozstawiamy łapy, zjemy sobie jakiś obiad i tramwajem linii 4, o, misiu z Wiednia do Was macha, tramwajem linii 4 pojedziemy sobie pozwiedzać Bratysławę. Nie pamiętam, do której godziny jest czynna recepcja, ale to potem sprawdzimy, to jeszcze dopowiem. Hasło Wi-Fi również znajduje się na recepcji. Przy wejściu dostajemy takie opaski, bo na bramie jest ochrona 24H. No i żeby wejść na ten teren, trzeba okazać opaski. Tak wygląda kuchnia. Duża lodówka, 3 mikrofalówki, 4 stanowiska z płytą indukcyjną, 2 miejsca na zmywak. Tutaj mamy pomieszczenie z 2 pralkami, 2,85 i można zapłacić kartą zbliżeniowo. I chyba nawet nie widzę możliwości, żeby tu wrzucić jakieś monety. Więc płatność chyba tylko kartą. Jest instrukcja obsługi, w razie czego mapa całego kempingu i całego tego terenu. Tutaj znajduje się brama wjazdowa do kempingu i kemping zajmuje tutaj ten teren i tutaj można się ustawiać. Tu mamy słupek z camper systemu. Akurat tam się busem serwisują. A cała ta reszta to jest strefa z kąpieliskiem, z boiskami. Można sobie przejść przez bramkę na tą strefę. Tak samo tu można dookoła przejść, bo ogólnie kemping znajduje się nad jeziorem Złote Piaski. Tu jest wytyczona jakaś plaża. Nie wiem, kiedy to kąpielisko jest czynne. Jak byliśmy 2 lata temu na tym kempingu, wracając z Balatonu, to tutaj było jeszcze stanowisko z wakeboardem. Zaraz zobaczymy, czy to dalej funkcjonuje. Tak wyglądają umywalki. Płytki są odświeżone. Część damska wygląda podobnie. Toaleta dla mężczyzn. No jak to toalety? No, tu już ktoś rozwalił drzwi, no szkoda, brzydko to wygląda. Tak wyglądają kabiny prysznicowe. Tak naprawdę kabina prysznicowa to tylko taka ceratka, jakaś taka mała półeczka, żeby sobie coś położyć. Wieszaki na ręcznik, żadnego krzesełka, żeby sobie swoje rzeczy zostawić. Prysznic swoją podstawową funkcję spełnia, ale dla niektórych może być mało komfortowy. Taka ciekawa Integra tu stoi. Ciekawe, co to za marka w ogóle. Dobra, tutaj znajduje się bar. Jakaś muzyka to już gra. Jak byliśmy tutaj 2 lata temu, to tutaj w tym barze było dosyć głośno. Dlatego nauczeni tym doświadczeniem postanowiliśmy się ustawić dzisiaj na noc troszeczkę dalej od tego baru.
Znajdują się na kempingu również jakieś chatki, mniejsze, większe, ale widać, że to już lata świetności ma za sobą. Tutaj jakiś bufecik, draczyk. Chyba draczyk po słowacku to smok, ale dopytam się, ile ona będzie wiedzieć. Aperol 5 eurasów, a duże piwo 12, czyli 5% 3 euro, dziesiątka 2,20. Dziesiątka, czyli około 4% alkoholu, bo Słowacy, Czesi jakoś tak dziwnie te piwa oznaczają procentem ekstraktu. Dobra, jest wakeboard. Jest wakeboard, dochodzimy do jeziora. To jakieś ławeczki są, można by było posiedzieć. Tylko nie wiem, po co tą siatkę tu rozłożyli. A pewnie dlatego, dla bezpieczeństwa, żeby tam nie wchodzić, bo tutaj są jakieś liny od naciągu tego słupa. No pewnie dlatego. To jest to jezioro, tam jest wakeboard. Tam sobie trenują na tych przeszkodach. Tu mamy chyba jakieś rowerki do wynajęcia, pan tam jakąś obsługę robi. Myślę, że to miejsce dopiero się szykuje do sezonu. Tutaj na plaży jest zakaz wstępu z psem. Przejdźmy się na plażę, tutaj jest to wyznaczone kąpielisko. No, tak wygląda plaża, trawa, kamyczki. Teraz woda wydaje się ładna, czysta, ale podejrzewam, że po kąpieli to tutaj może być troszeczkę takiego mułu. Więc jak się zaczną ludzie kąpać, to ta woda już przestanie być taka przejrzysta. Ale ogólnie wydaje mi się, że to miejsce może być bardzo ciekawe. Po pierwsze, do zwiedzania Bratysławy. Ten kemping może być również ciekawym miejscem jako miejsce odpoczynku w trasie na południe. Jeśli ktoś wybiera trasę przez Słowację, Węgry, Słowenię lub Węgry i wjeżdża na Chorwację. Może akurat Bratysława wypadnie mu gdzieś mniej więcej w połowie drogi. Można chwilę posiedzieć na plaży i odpocząć przed dalszą drogą. Można wsiąść w tramwaj i zwiedzić Bratysławę. Przy plaży znajduje się tam jakiś malutki plac zabaw, widzę. Jest też siłownia zewnętrzna. Na terenie ośrodka znajduje się również boisko do siatkówki plażowej. Można też pokopać w piłkę. Tak wygląda jeszcze tutaj ten teren, który jest wyznaczony niby pod namioty, ale tutaj jak widać kamperami się ustawiają. Ta Integra to jest jakiś Euramobil. Strasznie ciekawy, jeszcze takiej nie widziałem. Teren jest monitorowany. Tutaj taki malutki kamperek. Fajnie, takim maluszkiem podróżować. Szacunek, to trzeba być naprawdę bardzo dobrze zorganizowanym. Ogólnie rzecz biorąc, kempingiem jestem na pierwszy rzut oka pozytywnie zaskoczony. Jak byliśmy tu 2 lata temu, to było tutaj słabiej. Widać, że tutaj ten właściciel, widać, że nowy właściciel troszeczkę próbuje odbudować reputację tego kempingu. Przy wjeździe na kemping dostajemy jeszcze taką naklejkę, którą trzeba przykleić na szybę z zewnątrz. Mam nadzieję, że ona potem zejdzie z łatwością. Wpisujemy ten numer swój rejestracyjny, tu jest napisane, do kiedy zostajemy. Akurat jak przyjechaliśmy przed godziną 12, to pan z recepcji przeszedł sobie po kempingu, sprawdził naklejki na wszystkich pojazdach. Jak się kończy tak zwana doba hotelowa, to chyba jest to kontrolowane i sprawdzane, czy ktoś sobie nie przedłuża czasu. Zaraz za bramą przy samej recepcji jest zamykane pomieszczenie do przechowywania rowerów, a tak wygląda sam budynek recepcji. I po drugiej stronie drogi mamy pętlę zajezdnię tramwajową. Stoi nasz tramwaj numer 4. Idziemy na przystanek, idziemy kupić bilety. Tramwaj linii 4 i siadamy. Bilet 30-minutowy kosztuje euro 10. Według rozkładu jazdy pojedziemy około 20 czy 22 minut do centrum. Jak wysiądziemy, od razu kupimy bilety, Prosimy o pozor, występujecie do wozowki. No i plan naszej wycieczki jest taki, że wysiadając z tramwaju na przystanku centrum, idziemy tutaj tędy ulicą Pocztową do góry. Dochodzimy do Pałacu Prezydenckiego, a potem tą drogą przejdziemy się tutaj i wejdziemy na Wzgórze Zamkowe, pospacerujemy tu i zejdziemy na Stare Miasto. Wchodzimy na plac przed Pałacem Prezydenckim, a tu już przy okazji mamy drogowskaz w lewo na zamek w Bratysławie.
Żeby się dostać do ogrodów prezydenckich, nie znamy innego wejścia, tylko idziemy tutaj wzdłuż jakiejś starej kamienicy, ale tu za chwilę powinno być wejście. No i wchodzimy do ogrodów. Bardzo ładny park. Tu po lewej stronie są tablice. To drzewo zasadził prezydent Chorwackiej Republiki i data. I to jest cała aleja drzewek posadzonych przez prezydentów różnych krajów. Indonezja, Hiszpania, Liban, Taliańska Republika, Włochy, Bułgarska Republika. Wszystkie drzewa takie wielkie. To drzewko zasadził prezydent Polskiej Republiki Aleksander Kwaśniewski w 2002 roku. I chyba się nie przyjęło w porównaniu do innych drzewek z 2002 roku. A może za bardzo na nie chuchnął i się nie przyjęło. No i tak wyglądają ogrody prezydenckie w Wrocławiu. Może nie są zbyt okazałe, ale ładnie, zielono, ludzie tu odpoczywają. Po wyjściu z ogrodów spod Pałacu Prezydenckiego, tutaj na środku skrzyżowania i są drogowskazy. Teraz udajemy się w kierunku zamku w Bratysławie. Tu mamy szybki rzut oka na wzgórze zamkowe. Pod całym zamkiem znajduje się parking, jakby kogoś interesował. I po drugiej stronie drogi tak samo jest jakiś parking podziemny. Park Hrad się nazywa. Niestety, ale nie mogliśmy wejść przez tą bramę. Kazali nam iść dookoła. Nie wiem, czy tam się odbywa jakaś impreza czy co, ale słychać jakieś pieśni chóralne. Może coś się dzieje na zamku. Tylko nie wiadomo, czy dookoła, to znaczy tam w prawo i znowu dookoła i pod górę, czy wejdziemy tędy. Tutaj jakaś scena rozstawiona. Krzesełka dla widowni. A my chyba tymi schodami do góry się teraz będziemy musieli wdrapać jeszcze raz. No i jesteśmy. Widok na Bratysławę. Pod nami płynie Dunaj. A tam, gdzie te wiatraki, to Austria. O, tam na dole, gdzie przechodziliśmy koło tej widowni, nie przeuważyliśmy tego, ale tam schodami da się wejść na górę. I to jest taki fajny taras widokowy. Mało ludzi tam jest, widocznie tylko my to przeoczyliśmy. I tak wygląda zamkowy dziedziniec na zamku w Bratysławie. Jak teraz porównuję z Wiedniem, to bida. No, Zaczęliśmy. do Wiednia to straszna bida. To wejdziemy jeszcze na wzgórzu zamkowym, zobaczyć ogrody zamku. Wychodzimy taką ramą schodami i będziemy szukać drogi na Stare Miasto. Ale są drogowskazy w sumie na każdym skrzyżowaniu. Na ulicę Mikulasa się musimy kierować. Tam w kierunku tych czerwonych dachów musimy zejść na Stare Miasto. Schodząc tamtymi schodami z góry od zamku po takim mostku wchodzimy na mury Starego Miasta. Tutaj na budynku data 1593 rok i w zasadzie trafiliśmy na Trakt Królewski, albo przynajmniej jego część. I tam mamy drogowskaz na główny rynek w prawo. No, Main Square był tutaj w prawo, tam gdzie jest ten chaos. To nie chaos, to po prostu Anglicy przyjechali na piwo. Chłopaki się chyba z Zakopanego teraz do Bratysławy przenieśli. Chodźcie, schowaj mi to do plecaka.
Mamy pomnik kanalarza, który wychyla się ze studzienki i obserwuje ludzi. Jakby ktoś szukał dobrych lodów w Bratysławie, to Gelato Artur. Polecamy. Dawno nie jedliśmy tak dobrych lodów. Wylądowaliśmy pod słoweńskim narodnym Divaglem, czyli po słowackim narodowym teatrem. Tutaj mamy makietę Bratysławy. My naszą wycieczkę zaczęliśmy tutaj pod Pałacem Prezydenckim. Potem tutaj tędy przeszliśmy na Wzgórze Zamkowe i Wzgórzem Zamkowym zeszliśmy sobie na Stare Miasto. Laurińska Brama. W tym miejscu była brama miejska. I na pamiątkę powiesili ją tutaj na takich linach. Została zburzona w 1778 roku, a bramę postawili w XIII wieku. I jakaś kolejna klimatyczna uliczka w Bratysławie z jakimiś takimi ładnymi parasolkami. Renovate me. No tutaj mamy jakąś ruinę do renowacji. Doszliśmy do Michalskiej Bramy, do bramy miasta. Przyszliśmy sobie coś zjeść do pizzerii. Znaleźliśmy ją w internecie. Tak, w mapach Google'a i miała opinię 4,8 Le Due Sicilie. Jeżeli... Przepraszam. Znajduje się tak naprawdę pomiędzy Starym Miastem a Wzgórzem Zamkowym. I udało nam się w sumie wejść, ale tutaj z tego co widzimy i tam też są rezerwacje. Thank you. O, mój aperolek. Są rezerwacje stolików, prawda? Udało nam się złapać do 18:30, więc mamy półtorej godziny czasu. Tak, zamówiliśmy sobie pizzę i żeby zamówić to skanuje się tutaj kod. I po zeskanowaniu kodu QR wyskakuje menu w telefonie i składamy zamówienie. Już dostaliśmy bardzo ładne, chyba ręcznie malowane talerzyki. Ema mówi, że ma najładniejszy. Dobra, idziemy szamać. Wzięliśmy pizzę, była bardzo dobra. Stwierdziliśmy... Tak, była przepyszna. Jeszcze nam tutaj trochę zostało do wypicia, więc stwierdziliśmy, że jeszcze weźmiemy deser. Zamówiliśmy sobie jeszcze tiramisu. Ja nie wiem, jakieś poduszki z nutellą. Z nutellą. Zobaczymy, co to będzie. Przyszły nasze crispelli z nutellą. Zastanawialiśmy, co to jest, ale na Instagramie jest przepis, jak to robią. To jest takie ciasto, chyba à la faworki, à la churrosy, coś takiego. A tak wygląda nasze tiramisu. Podawane w kawiarce. I znowu jesteśmy na przystanku centrum i jedziemy już pomalutku na kemping. Tutaj jest takie centrum handlowe, tam w podziemiu jest Tesco. Zrobiliśmy sobie jeszcze zakupy na koniec, parę słowackich produktów. Potem Wam może pokażę, co sobie kupiliśmy. Praktycznie na każdym przystanku tutaj są maszyny i automaty do kupowania biletów, także o to się nie trzeba martwić. My kupujemy bilety takie 30-minutowe po euro 10 za sztukę. Bilet 24-godzinny, jakby ktoś tu planował dłuższy pobyt i więcej przejażdżek, więcej zwiedzania, na przykład żeby sobie podjechać autobusem na Wzgórze Zamkowe, to taki bilet dobowy kosztuje 4,80. No i tak na szybko kupiliśmy sobie taki zawinięty ser. Zawinięty, bardzo go lubimy, szczególnie właśnie z tej firmy, bo były jakieś inne, ale to nie ryzykujemy. Zwykłe korbaczyki, takie kuleczki, guloczki, wianeczki, chipsy Slowakia, solone i bekonowe, czekolada, Lotus Biscoff, Złoty Bażant, wlatuje nowy misiek do kolekcji, ten jest z Wiednia, wlatuje kubek ze Starbucksa do kolekcji. No i jutro kończymy tą naszą opóźnioną majówkę. No to my już wyjechaliśmy z kempingu w Bratysławie. Jesteśmy rozliczeni za kemping. Za jedną noc na kempingu w Bratysławie zapłaciliśmy 31,50 €. To jest cena z prądem. Prąd kosztuje 5 €.
Na tym kempingu jest możliwość kupienia sobie prądu zryczałtowanego za 5 euro, albo można się podpiąć do słupka z camper systemu. Są tylko 4 podpięcia, ale wtedy płacicie 50 centów za 1 kWh zużytej energii. 5 euro za osobę, 2,50 euro za dziecko w wieku do lat 18. Tylko dorośli płacą podatek klimatyczny. Podatek klimatyczny to 3 euro. Rano kupiłem sobie winietkę na stronie eZnamka. Zauważyłem, że ktoś zrobił bardzo podchwytliwą stronę internetową i zamiast eZnamka.sk nazywa się eZnamki, więc bardzo łatwo można się pomylić i nie kupić bezpośrednio u sprzedawcy oficjalnego, tylko przez pośrednika i dopłacić tam jakąś prowizję. Winietka jednodniowa na Słowację kosztuje 8 euro i 10 centów i z takiej dzisiaj korzystamy. Co możemy powiedzieć o kempingu? No kemping wygląda tak, jak mówią o nim opinie na Google. Jako miejsce bardzo fajne, przyjemne. Sanitariaty są w opłakanym stanie. Prysznic wygląda tak samo jak na mopie przy autostradzie. Jest guzik, który się naciska i deszczownica i natrysk wyprowadzony ze ściany. Nie ma regulacji temperatury wody i woda była zimna. Jak ktoś lubi morsować pod prysznicem, to będzie zadowolony. Lub gdy na zewnątrz będą duże upały, to może taki prysznic przynieść mu orzeźwienie. Czyli sanitariaty trochę odremontowane, ale niezbyt ciekawe. Potem jeszcze policzę koszty tego wyjazdu, czyli paliwo, winietki i pobyt na kempingach. A reszta wydatków to już jest sprawa indywidualna. To ja się melduję jeszcze z mieszkania. Wyjazd jest już podsumowany, podliczony. Prowadzę sobie takie notatki. Dostaliśmy 3 naklejki. Zrobiliśmy 850 km. Średnie spalanie według komputera to 9,5 litra. Na kempingi wydaliśmy 701 zł. Na wszystkie autostrady 123. Na paliwo 486 zł. Więc cały mój tak zwany CAP, czyli kemping, autostrada, paliwo, kosztował 1312 zł.